Podobno białe Skody to najszybsze samochody na trasie. No tutaj mamy czarną, kompletne przeciwieństwo, a można się zdziwić. Słuchajcie, skoro ostatnio Skoda Octavia RS czwartej generacji z 2.0 TDI pod maską 200-konnym pojechała 260 km na godzinę według GPS-u na próbie autostradowej, to ile pociśnie ta MK3, skoro jest troszeczkę lżejsza i ma 295 koni mechanicznych? Wiecie, to jest taki cichociemny samochód, a na przejściu granicznym w Kołbaskowie czasami dzieją się cuda. W dzisiejszym filmie Skoda Octavia RS, trzecia generacja Poliv, rocznik 2017. Proszę bardzo, emblemacik, duma, VRS nawet powinno być, ale jest RS. Ja nie wiem, to jest trochę takie dziwne, bo dla mnie to jest ewidentnie V-ka przed tym RS-em, a czy jest to w sumie takie istotne? RS-y oczywiście występują z 2.0 TDI pod maską oraz 2.0 TSI, to jest naturalnie 2.0 TSI. Ktoś by mógł powiedzieć, że maszyna skonfigurowana jest dość smutno, bo jest czarna, ma grafitowe felgi, czarne wnętrze, ale jeździ się nią mega wesoło. Szczególnie gdy musimy cisnąć na szybką wycieczkę za granicę. Jeśli chodzi o wersję RS, no to charakteryzuje się ona zupełnie innym przodem, tyłem, felgami. Jest niższa. Proszę, też tutaj wszystkie elementy są polakierowane na czarno. Zderzak wyglądający dość rasowo, przyznacie, jest ostro zarysowany. Zupełnie inne reflektory niż w przedlifcie. To jest chyba najbardziej taki charakterystyczny element stylistyczny tego samochodu, jeśli chodzi o porównanie przedlifta i polifta. A na początku ludzie narzekali, ale się przyzwyczaili. Panie, no nawet na pierwszy rzut oka już widać, że nie jest to jakaś taka typowa flotówka, jeśli chodzi o Skody. Felgi 18-calowe, rozmiar opon 225×40, Michelin Pilot Sport. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I dobra, to będzie taka szybsza prezentacja. No najistotniejsza tutaj jest próba autostradowa właśnie. No bo przecież testów Octavii RS jest sporo w internecie. Bagażnik jest tutaj naprawdę obszerny. Nie dość, że liftback, no to mamy świetny do niego dostęp. To pojemność wynosi tutaj 590 litrów. No nie jednej rodzince ten wóz by zastąpił jakiegoś kombiaka nawet. Zaraz zobaczmy, czy jest tutaj koło zapasowe jakieś. Jest dojazdowe, ale jest mega. Boże, nie jest to oczywiste w dzisiejszych autach. Taka lotka na tylnej klapie. Jeśli chodzi o wielkość tego samochodu, no to prawie 4,7 metra długości. Wygląd całkiem sympatyczny, zgrabnie. Masa niecałe 1500 kg. Właśnie to jest ciekawe, bo przedlifty RS 2.0 TSI ważyły jakoś 1200 coś, 1300 kg, a tutaj niby 1460, może jakoś norma się troszeczkę zmieniła tego pomiaru. No patrzę na dane według ADAC. Wszystko ok. Środek, boczek drzwiowy, no to tutaj twardo. Tutaj chyba troszkę inny materiał, ale raczej twardo. Na dole twardo, miękka część jest ta najważniejsza w sumie. Alkantarka, skórka, takie rąbki tutaj, emblematy RS, czy tam VRS, co dla niektórych, czerwone wstaweczki, czerwone przeszycia. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, naprawdę nie ma co narzekać. Dwumetrowiec za dwumetrowcem mieszczą się tutaj. Wnętrze Octavii trójki, w zasadzie to takie klasyczne, poprawne. No tutaj jedynie te fotele, już widzimy, że będzie grubo dzisiaj. Drzwi z przodu. I boczek drzwiowy ma już tutaj więcej miękkiego materiału, bo na przykład góra jest miękka. Tutaj troszkę inny materiał, ale twardo. Tutaj miękko i tutaj twardo. Ale ciekawe na przykład, że tutaj te wnęki są miękko wykończone takim dywanikiem. Jest to dobrze wyposażona wersja. W ogóle podobają mi się tutaj bardzo tapicerki. Fotele z przodu elektrycznie regulowane. Cantonik audio. Dwumetrowy petrolhead z przodu. Wszystko ok. Pozycja za kierownicą, czy też ilość miejsca nad głową. A może odpalimy sobie maszynę. Tutaj jest przycisk. No niech się nam troszeczkę schłodzi, bo jest dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Ale tutaj elegancko przywitanie. Sound by Canton. A już nie będę Wam wszystkiego tak dokładnie super pokazywał. Proszę bardzo. Menu. Takie rzeczy tutaj mamy. Oczywiście jakieś takie bardzo SmartLink. Wszystko jest. Dobra, troszkę powieje, ale musi się schłodzić to wnętrze. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. To jest ważna sprawa, znaczy to jest ważna. Automatyczna 7-stopniowa skrzynia biegów, ale o skrzyni troszeczkę później. To jest istotne, to chciałem Wam pokazać. Tryby jazdy. No to jest tryb Eco, Normal i Sport. Indywidual wejdziemy sobie. Też ten ekran oczywiście dotykowy jest, jak najbardziej. Dopasuj. Chciałem tutaj zobaczyć, czy jest zawieszenie DCC. No więc układ kierowniczy. Sport, napęd. Sport,
Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi Sport. Tak jest tutaj taka elektryczna szpera. Dynamiczne światła, klimatyzacja, dźwięk silnika. Ale jeśli chodzi o zawieszenie, to widzę tutaj chyba nie ma DTC. Chwileczkę, dźwięk silnika Sport. A, no jest taki jakiś tutaj podbitko. Ręczny jest analogowy, mechaniczny, proszę bardzo. Podłokietnik regulowany w 2 płaszczyznach. I liczniki, nie ma tutaj virtual cockpitu, normalne, takie analogowe tarcze ze wskazówkami. 280 km/h na prędkościomierzu. Wszystko to bardzo ładnie wygląda. Ogólnie nawet jeśli chodzi o czcionkę, ułożenie tych cyferek, nawet tutaj to wewnętrzne takie wyskalowanie. Kurczę, w tej kamerze to można z bliska wszystko dokładnie pokazywać. Po środku kolorowy wyświetlacz LCD. Proszę bardzo, tak to wszystko się prezentuje. Tutaj inne opcje, co jest do wyboru. Dobra, gasimy, zajrzymy jeszcze pod maskę. Ale patrzcie, taka RS-ka, benzynka TSI, 170 000 kilometrów przebiegu. Się auto bardzo dobrze. O kurczę, ale tutaj nie mamy amortyzatorka. I pod maską 2.0 TSI, ale już to jest 3. generacja silników TSI, rodzina EA 888, o ile dobrze pamiętam. Także to już są bezproblemowe silniki. Jednostka ta skonfigurowana jest tutaj z 7-stopniową automatyczną skrzynią biegów DSG, dwusprzęgłówka, i fabrycznie ten silnik generował 245 koni mechanicznych i 370 Nm. Także całkiem sporo, nawet w serii ten samochód był już taki, no dość zwinny, tak to nazwijmy, ale zrobiony tutaj został Jeep Tuning. Aktualnie do dyspozycji kierowcy mamy 295 koni mechanicznych oraz 442 Nm, także to wyraźny przeskok. Jeśli chodzi o osiągi, według deklaracji producenta, pierwszą setkę, taką seryjną przy Skodą, przy 245 koniach mechanicznych, powinniśmy uzyskać w 6,6 sekundy. Ale jak tutaj będzie? Właściwie jest tutaj elektryczna szpera, ale no napęd tylko naprzód, także no jest mielonka. A prędkość maksymalna to podobno 250 km/h, gdy to auto miało 245 koni mechanicznych. Jak jest teraz? Jaka jest sytuacja z kagańczykiem? Rozmawialiśmy i ciężko powiedzieć, czy jest on tutaj ściągnięty, czy może został. Szkoda byłoby zostawiać kagańczyk przecież przy robieniu chipa. Tym autem da się pojechać 250 km/h licznikowe, ale tak według GPS-u jak to będzie? Nie wiemy. Myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, by to sprawdzić. Zobaczymy też, jakie tutaj wyjdzie 100-200. Oj, i tak obstawiam, nie wiem, S3, 300 koni, bonusik ma, no to 320, 330 i tak robi 13 sekund. No tak 13 sekund by tu też mogło być. To co, proszę Państwa, jesteśmy na miejscu, ale powiem Wam, jestem pod wrażeniem. Palamy. Jaki czas ten samochód robi od 0 do 100. Kurde, jak na przedni napęd, mega wynik. No na pewno tutaj dobre oponki no nam pomagają. Jeśli chodzi o dźwięk, nawet w tryb sport sobie damy. Już bez soundchecku lecimy. Taki po prostu dźwięk 4-cylindrowej benzynki. Lekko podrasowanej. No 1.5 TSI brzmi troszeczkę delikatniej. Dobra, skasowane zużycie paliwa. Od razu na S. Szczerze, w trybie sport ten samochód jest taki dość narowisty. Delikatnie wciskamy gaz. On naprawdę nam tutaj śmiało tak i chętnie wyrywa do przodu. No tutaj niemiaszki, bardzo słabe miejsce sobie pan tutaj znalazł zaparkowania. Kontrola trakcji, dobra. O, jeszcze kontrola trakcji. Patrzcie, i 5,87, a tak tutaj jest z trakcją. No i w ogóle przecież to było jeszcze z klimatyzacją włączoną. Zaraz sobie wyłączymy, no ale wiecie, kurczę, tutaj coś, jakieś gówienko lata. Tutaj sobie oczywiście zwolnimy, bo zaraz będzie rękaw. Dajmy sobie może, patrzcie, jeszcze coś tutaj lata. Dajmy sobie prędkość. Rzut oka, jaki dzisiaj wiatr. Boczny. Może później będzie troszeczkę w dupkę, ale tak to boczny. Ściągnąłem kamerę, może ten shit zaraz wyleci, tutaj zobaczymy. Nie chciałbym, żeby tutaj przy domykaniu licznika mnie tam dziabało coś po czole albo po uszach.
Dobra, Skoda, jest przypał? Nie ma przypału. To niemiecka autostrada, wyłączamy klimatyzację, tryb sport i ciśniemy. I niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń. No jakie 100-200 obstawiacie? Tu będzie troszkę z górki. (13,24) w ogóle. No ale 1,8% z górki. Dobra, i takie porządkowe według GPS-u 235 km na godzinę. 100-150 w ogóle też było od góry, ale to w ogóle 4,72. Zmierzymy sobie 100-200 i te 100-150 jeszcze na prostym. Albo może bym tutaj szybko zmienił jeszcze na 200-250. Dobra. Rach, ciach i zmienione. A może najpierw od razu prędkości obrotowe. Miejmy to za sobą. Tryb normal, bo w trybie eco jak odpuszczam tutaj gaz, no to jest tryb żeglowania. Więc tak, 90 km na godzinę, no to mamy 1462. Aż kurczę mi się śmiać zachciało. Przy 120 najwyższy bieg, 7, dobijamy sobie z manetki. To jest 1932. I dobra, już nie będziemy mierzyć. Tutaj może 100-200 sobie zbadamy, takie szybkie. Tryb sport. No i dzida. Teraz troszkę z górki, później będzie troszkę pod górkę. Myślę, że będzie taki ok pomiar. No, minus 1% powiedzmy, ale trudno. 13,21. Ja tak obstawiałem 13 sekund mniej więcej, ale mamy też boczny wiatr, no to aż tak nam on nie właściwie, no przeszkadza nam po prostu, no przeszkadza, ale dzisiaj ciepło. Także może tak chwilowo będziemy sobie włączać klimatyzację. No bo tutaj zaraz mi się kamery przegrzeją i tak dalej. Ale może w takim trybie luźnego Ryszarda spróbujemy się tak powoli bujać. Powoli będziemy się bujać do V-Maxa. Powoli do V-Maxa. Dobra. Można tutaj? Można tutaj. Dobra, wyłączę jednak już klimę teraz. Dobra, powiem wam, nie wiem, 200-250 mi się zmierzyło, 25 sekund, ale musiałem tutaj odpuścić, ponieważ no na prawym pasie ludzie jadą, ale tak skrapniutko się do tych 250 bujnął, oj, kurde. Tutaj takie jak widzicie na przetrzymanie, spokojnie, nic na siłę, spokojniutko. Czy jest tutaj kaganiec? Jakieś tam przekłamanie licznika, nie zwracałem tak uwagi, bo na GPS patrzałem, ale jakieś tam przekłamanie tutaj jest. Dobra, wyprzedzanko. Zwalniamy. No wjeżdżamy na odcinek specjalny, ale tutaj pan bardzo oporowo, teraz to wyprzedza, ale bardzo oporowo na ten prawy pas się tutaj zbiera. No i dobra. Oj, ma obsraną boczną szybę i bardzo dobrze. No nie. Jakiś dzisiaj spory ruch. No tutaj było trochę wyprzedzania, także w zasadzie już nie cisnę, bo zaraz zjazd na Szwed. Sprawdźmy sobie zużycie paliwa przy takiej jeździe. No, dość dynamicznej, 19,1. Jeśli mowa o sound checku, no to oczywiście sobie tutaj można zrobić. Ole tam. Wściekła Skoda, wściekła Skoda. Proszę Państwa. Prowadzenie też jest całkiem spoko. Mało się ten samochód przechyla. Ciekawe jak z tą masą realną. Czy faktycznie te 1460 gdzieś waży ten wóz.
Mi się wydaje, że mniej. Ale rwie jak skubać. Takie 250 licznikowe tutaj nie ma w ogóle żadnego problemu. To jest taka prędkość do opowiadania. Ale też zawsze mnie ciekawiło, jak taka Skoda sobie radzi na autostradzie, w zasadzie Skoda Octavia trójka RS właśnie, benzynka, po programie, bo w spoko cenach są te samochody, są fajne, praktyczne, no ale fajnie wyglądają, no i też jednak się odpychają. Teraz będzie lekko pod wiaterek, później w bok, jakieś 100-200 może zbadamy. No lekko tutaj pod górkę. Teraz, jak pod wiatr, to 14,39 do tryb luźnego Ryszarda, bo ruch jest, zaraz będą roboty drogowe. Dobra, i co, damy sobie po prostu tempomacik. Jest aktywny? Jest aktywny, dajmy sobie tempomat na 218. No i obserwujemy sytuację. Zawsze tutaj jakoś w tą stronę to Saaby strasznie wysokie prędkości osiągają. Nie wiem czemu. Ale właśnie Saaby. Ja pierniczę, dobra, zwalniam. 251 było, jeszcze sobie bieg wpierniczył ten samochód. Tutaj takie na przetrzymanie. Dobra. I tyle z mojego przetrzymania. Ale tutaj jak było z górki 1,5% to 19,9 200-250. No dobra, wolę już mieć boczny wiatr niż pod. A few moments later. Jest tutaj potencjał na więcej, ale niestety nie dziś. No kurczę, jakoś tak wszystko jakoś tak na przekór. Jest prosta droga, 2 auta na horyzoncie i akurat jak mam je wyprzedzać, pyk, wyprzedzanko. 110 i 114 tempomaty. No ale nic, inne osoby też mają prawo przecież poruszać się po drogach. Mimo wszystko, no mówię, 251, chyba 260 według GPS-u było. Tak to wygląda. Nic, mam nadzieję, że mimo wszystko ten samochód, jak i ten odcinek Wam się niesamowicie podobały. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się.